W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego po wojnie w Republice Federalnej Niemiec ukrywano tak wielu hitlerowskich zbrodniarzy. To temat, który jest całkowicie nieobecny w historii i dlatego warto się o tym dowiedzieć. Była wiosna 2007 roku, gdy szef Bundesnachrichtendienst, czyli niemieckiego wywiadu, Ernst Urlau, polecił zniszczyć akta personalne 250 funkcjonariuszy podległej mu służby. Wszyscy z nich w czasie wojny służyli w hitlerowskim SS. Zanim Urlau podjął tę decyzję, sprawą zajmowała się specjalna wewnętrzna komisja, która ustaliła ich liczbę i określiła, jakiego rodzaju zbrodnie mieli na sumieniu. Po zakończeniu prac tej komisji w kierownictwie BND zaczęto dyskutować o tym, jak pozbyć się tego trudnego problemu. W rezultacie tych dyskusji postanowiono wybrać rozwiązanie najprostsze z możliwych, czyli zniszczenie akt wszystkich funkcjonariuszy, którzy mieli za sobą służbę w SS i zbrodnie na sumieniu. W ten sposób zniszczono dokumentację, która mogłaby pomóc w dojściu do prawdy w tej sprawie. O tym, że niemiecki wywiad zatrudniał byłych SS-manów, było już wiadomo w latach 60. To właśnie wtedy brytyjska prasa zaczęła pisać o Gestapo Boys zatrudnionych w zachodnioniemieckim wywiadzie. Niemiecki Bundestag zażądał od szefa BND, generała Reinharda Gellena, wyjaśnień w tej sprawie. Ten zasłonił się niewiedzą, ale jednocześnie powołał specjalną komisję wewnętrzną, na czele której stanął Hans-Henning Krome, która miała to ustalić. Po 2 latach Krome przygotował raport, w którym znalazły się nazwiska 146 funkcjonariuszy BND, którym Krome udowodnił zbrodniczą przeszłość. Ale ten raport nie spodobał się Gellenowi, który postanowił go schować w swojej szafie pancernej. Przez następne pół wieku ten raport był jednym z najbardziej skrywanych dokumentów zachodnioniemieckiego wywiadu. Dzięki takiej polityce w zachodnioniemieckim wywiadzie mogli dalej pracować tacy ludzie jak na przykład Konrad Fiebig, odpowiedzialny za mord 11 000 białoruskich Żydów, czy Walter Kurek, odpowiedzialny za wymordowanie tysięcy Żydów na terenie Ukrainy. Ale oprócz tych SS-manów, którzy zostali etatowymi funkcjonariuszami BND, Gellen stworzył w swojej służbie całą armię jej tajnych współpracowników, również wywodzących się z SS. Działali oni na całym świecie i byli dobrze opłacani. Jednym z nich był wspomniany już przeze mnie w jednym z poprzednich filmów Klaus Barbie, w czasie wojny szef Gestapo we francuskim Lyonie, który zyskał przydomek Kata Lyonu. Barbie pracował dla BND jako informator o kryptonimie Adler. Dzięki temu przez wiele lat mógł unikać odpowiedzialności za swoje zbrodnie z czasów wojny, a miał ich wiele na sumieniu. Był między innymi odpowiedzialny za deportację do obozów zagłady prawie 7,5 tysiąca francuskich Żydów, zamordowanie 4342 francuskich cywili oraz zamordowanie 311 członków francuskiego ruchu oporu, w tym jego szefa Jeana Moulina. Gdy w 1947 roku francuski sąd skazał go zaocznie na karę śmierci, Barbie nawiązał wówczas współpracę z amerykańskim kontrwywiadem CIC. W 1950 roku Amerykanie nadali mu nową tożsamość i przerzucili go wraz z rodziną do Boliwii. Potem przekazali go zachodnioniemieckiemu wywiadowi.
Jako agent Adler Barbie dostarczał mu informacji o sytuacji politycznej w tym kraju. Miał zresztą spore możliwości pozyskiwania takich informacji, ponieważ był doradcą ministra spraw wewnętrznych tego kraju. Amerykański dziennikarz Herbert Matthew twierdził nawet, że Barbie odegrał kluczową rolę w rozpracowaniu i ujęciu w 1967 roku argentyńskiego rewolucjonisty Che Guevary, ściganego przez boliwijskie władze. W 1971 roku Barbie został jednak wytropiony przez Serge'a i Beatę Klarsfeldów, którzy poszukiwali hitlerowskich zbrodniarzy. Jednak boliwijski rząd dopiero w 1983 roku zgodził się na jego aresztowanie i przekazanie Francuzom. W maju 1987 roku przed sądem miejskim w Lyonie zaczął się jego proces. Nikolaus. Et son nom de famille? Barbie. Barbie. Et le nom de votre mère? W czasie tego procesu bardzo szybko okazało się, że zachodnioniemiecki wywiad przez wiele lat suto opłacał za jego agenturalne usługi. La Cour et le jury condamnent à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Francuski sąd skazał Barbiego na karę dożywotniego więzienia, w którym spędził resztę swojego życia. Ale nie tylko zachodnioniemiecki wywiad był schronieniem dla zbrodniarzy z SS. Mogli oni liczyć na opiekę całego zachodnioniemieckiego państwa, którego polityka dawała im gwarancję nietykalności. Warto zwrócić uwagę na trwającą przez lata impotencję zachodnioniemieckiego wymiaru sprawiedliwości w ściganiu zbrodniarzy z SS. To zjawisko dobrze pokazują losy trzech innych SS-manów. Pierwszy z nich to Heinrich Behre, który w czasie wojny był członkiem Kommanda Waffen-SS Silbertane, które operowało na terenie okupowanej Holandii i miało na sumieniu co najmniej kilkadziesiąt morderstw na członkach holenderskiego ruchu oporu. Behre po wojnie zrzucił SS-mański mundur i pozostał w Holandii, skąd pochodziła jego matka. Ale po kilku latach został rozpoznany i zajęła się nim holenderska prokuratura. Gdy ta postanowiła go zatrzymać, Behre uciekł do Niemiec zachodnich. Strona holenderska skierowała wówczas wniosek o jego ekstradycję, ale ten wniosek został odrzucony przez niemieckie władze. Niemiecka prokuratura nawet nie pokusiła się o to, aby przesłuchać Behrego w związku z zarzucanymi mu przez Holendrów zbrodniami. Tymczasem Behre mieszkał sobie spokojnie w swoim rodzinnym Eschweiler koło Aquisgranu. Podobnie jak wielu jego kolegów z SS, również i on otrzymywał wojskową emeryturę. Ale kilkanaście lat temu jego działalnością zainteresowało się Centrum Szymona Wiesenthala, które zaczęło się domagać od niemieckich władz jego aresztowania i osądzenia. W rezultacie tego w 2009 roku przed sądem w Aachen zaczął się jego proces. Sąd skazał go na karę dożywocia i Behre trafił do więzienia, w którym zmarł w 2013 roku. Drugi ze wspomnianych SS-manów to urodzony w Holandii Klaas Karel Faber, który w czasie wojny był członkiem SS, a potem Gestapo. W 1947 roku holenderski sąd skazał Fabera za zamordowanie 22 holenderskich Żydów na karę śmierci, ale potem karę tą zamieniono mu na dożywocie. W 1952 roku Faber zdołał jednak uciec z holenderskiego więzienia i zamieszkał w Niemczech Zachodnich. Niemieckie władze potwierdziły jego niemieckie obywatelstwo nadane mu jeszcze w czasach III Rzeszy i odrzuciły wniosek Holendrów o jego ekstradycję.
Podobnie zresztą uczyniły z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję Fabera. Wydawało się, że Faber uniknie odpowiedzialności za swoje zbrodnie, aż w końcu jego spokój zakłócił wydany po niemiecku dziennik Anny Frank, 16-letniej holenderskiej Żydówki, która w czasie wojny wraz ze swoją rodziną ukrywała się w Amsterdamie. Wskutek denuncjacji rodzina Anny Frank została aresztowana i trafiła do obozu przejściowego w holenderskim Westerbork, a potem do Bergen-Belsen, gdzie Anna Frank zmarła na tyfus. Napisany przez nią dziennik przetrwał wojenną zawieruchę i po wojnie został wydany, wchodząc w skład światowego kanonu literatury Holokaustu. W każdym razie, gdy dziennik Anny Frank ukazał się w Niemczech, Faber kupił jego egzemplarz. Chciał sprawdzić, czy autorka dziennika nie napisała o nim, albowiem to on przysłuchiwał ją po tym, jak została aresztowana. O Faberze zrobiło się głośno dopiero kilkanaście lat temu, gdy jego historię opisali dziennikarze. Faber zmarł w 2012 roku, mając prawie 90 lat. Trzeci ze wspomnianych SS-manów to znany nam już z poprzednich moich opowieści Heinz Reinefard, dowódca oddziałów, które tłumiły warszawskie powstanie i dopuściły się potwornych zbrodni na mieszkańcach polskiej stolicy. Po wojnie Reinefarta poszukiwały polskie władze, ale zachodni alianci odmówili Polakom wydania go. Wprawdzie po jakimś czasie aresztowali go Amerykanie, ale sąd w Hamburgu uznał, że brak jest wystarczających dowodów jego zbrodni. To otworzyło Reinefartowi drogę do politycznej kariery. W 1954 roku został wybrany burmistrzem miasteczka Westerland na wyspie Sylt w Szlezwiku-Holsztynie, który to urząd pełnił przez następne 12 lat. Był również deputowanym Landtagu tego regionu i cieszył się poważaniem lokalnej społeczności. Zachodnioniemieckie władze kilkakrotnie odrzucały polskie wnioski o jego ekstradycję. Reinefard zmarł w 1979 roku. Jedno nie ulega wątpliwości. Władze Republiki Federalnej Niemiec ochraniały nazistowskich zbrodniarzy przed odpowiedzialnością za popełnione w czasie wojny zbrodnie. Było tak niezależnie od tego, czy rządzili politycy CDU, czy też SPD. Ale było tak z jednego zasadniczego powodu. Politycy obu tych partii zawsze zabiegali o głosy weteranów z SS. Ci stanowili sporą siłę. Zrzeszało ich potężne Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy HIAK, które deklarowało, że może zapewnić nawet 2 miliony wyborczych głosów. Właśnie dlatego politycy wszystkich niemieckich partii tak często spotykali się z działaczami HIAK, obiecując jego członkom uzyskanie przywilejów emerytalnych i wpuszczenie w partyjne szeregi. Już pierwszy kanclerz RFN, Konrad Adenauer, zrobił ukłon w stronę byłych SS-manów, spotykając się z generałem Kurtem Meyerem, który w czasie wojny dowodził 12. Dywizją Pancerną SS, mającą na sumieniu wiele zbrodni. Dywizja Meyera odpowiadała między innymi za masakrę cywili we francuskim Ask oraz zamordowanie 156 kanadyjskich jeńców w Cannes w Normandii. Ale nie tylko wywodzący się z CDU Adenauer odbywał spotkania z działaczami HIAK. Robili to także jego polityczni konkurenci, jak na przykład Kurt Schumacher, lider zachodnioniemieckiej SPD, który w czasach Hitlera był nawet więźniem obozów koncentracyjnych. Bliskie kontakty z SS-manami z HIAK mieli także kanclerz Helmut Schmidt z SPD oraz Fritz Erler, jego doradca do spraw polityki obronnej.
Można nawet powiedzieć, że w sprawie polityki wobec środowiska byłych członków SS doszło nawet do swoistego konsensusu pomiędzy zachodnioniemieckimi chadekami a zachodnioniemieckimi socjaldemokratami. Zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy w pełni akceptowali ich nietykalność. Tego konsensusu nie zmieniło nawet powołanie w 1975 roku Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, która w rzeczywistości stała się jedynie atrapą ścigania hitlerowskich zbrodniarzy. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak Polacy jesienią 1939 roku kolaborowali z sowieckim okupantem. W swojej opowieści skupię się na Lwowie, który stał się wówczas takim nieformalnym centrum tej kolaboracji. Chyba dlatego nazywany jest przez historyków polskim Vichy. Ten film zatytułowałem Jak Polacy kolaborowali z Sowietami. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.